Dzień dobry Państwu, nazywam się Tomek Grząślewicz i zapraszam do obejrzenia ostatniego, 10. odcinka serii Środula 43. 31 lipca, w przeddzień 80. rocznicy likwidacji gett w Będzinie i w Sosnowcu, odbędzie się premiera filmu Równia Pochyła, nad którym pracuję wraz z kanałem Historia Zapomniana. Chciałbym Państwa bardzo prosić o wsparcie finansowe tego projektu. Link na stronie zrzutka.pl znajdziecie Państwo w opisie filmu oraz w komentarzu pod nim. Ostatni odcinek naszego cyklu nosi tytuł Pamięć. Na zdjęciu tytułowym widzą Państwo grupę ludzi, wycieczkę, którą miałem zaszczyt prowadzić kilka tygodni temu. Była to wycieczka międzynarodowa ludzi z kilku krajów europejskich. Przeszliśmy po terenie getta na Środuli, a na sam koniec wyprawy zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie na placu Braci Kożuchów, przy pomniku, który jest jedyną w zasadzie, nie licząc nazwy ulicy Bohaterów Getta, formą upamiętnienia dawnego getta na Środuli. Plac Braci Kożuchów znajduje się poza terenem dawnego getta w Sosnowcu Środuli i uważam, że absolutnie nie powinna to być jedyna forma upamiętnienia dawnej dzielnicy zamkniętej. W jaki sposób należałoby ją upamiętnić? Najlepszym wyjściem pewnie byłoby stworzenie jakiegoś muzeum czy izby pamięci, no ale to już są olbrzymie koszty, więc może powinniśmy myśleć w sposób bardziej doraźny. Wydaje mi się, że dobrym miejscem na upamiętnienie getta byłby park przy ulicy Okrzei, ponieważ jest to dawny plac zbiórek. Jest to miejsce, z którego Żydzi codziennie rano wyruszali w asyście milicji żydowskiej i gestapo do warsztatów pracy przymusowej. Właściwie prawie każdy Żyd przez to miejsce przeszedł. Również tam zbierano ludzi w trakcie akcji likwidacyjnej, wcześniej w trakcie kolejnych wysiedleń. Również w tym miejscu to było miejsce zbiórki i stąd wyruszali grupami na dworzec w Będzinie i stamtąd wyjeżdżali do Auschwitz. Myślę więc, że gdyby w tym miejscu powstała jakaś tablica informacyjna, może kilka tablic, a być może pomnik, no to byłoby zdecydowanie lepsze wyjście i bardziej odpowiadające prawdzie historycznej niż to, co mamy w tej chwili. Innym pomysłem na upamiętnienie getta jest być może to, co mamy w Warszawie. To znaczy, kiedy spaceruje się po stolicy naszego kraju, w pewnych miejscach w bruku ulicznym, w ciągu pieszym znajduje się zarys dawnych murów getta. Być może podobna forma upamiętnienia w Sosnowcu na Środuli też by się sprawdziła. Jeszcze inny pomysł to jest stworzenie szlaku. I tutaj wrzucam jako zdjęcie do inspiracji szlak moderny w Katowicach. Dosyć ładne i czytelne, estetyczne tablice ustawione w poszczególnych miejscach tego szlaku informują o tym, co kiedyś się w tym miejscu znajdowało. Dlaczego nie spróbować czegoś takiego? Jeżeli nie w formie fizycznej, to być może wirtualnej. Kolejny taki pomysł to jest stworzenie aplikacji za pomocą kodu QR, który można by było pobrać. Można by było sobie po prostu spacerować po Środuli i w konkretnych miejscach dowiadywać się, co tam się kiedyś znajdowało. Proszę Państwa, dlaczego to jest takie ważne, żeby to miejsce upamiętnić w inny sposób niż tylko za pośrednictwem pomnika znajdującego się na placu poza dawnym terenem getta? Otóż stara Środula znika na naszych oczach. Tutaj mamy zdjęcie dawnego szopu Braunego, miejsca, w którym znajdował się szop szewski, obóz przejściowy, miejsce, które zostało uwiecznione i w prozie Kacetnika, i w Mausie Arta Spiegelmana, odgrywa bardzo ważną rolę, natomiast to miejsce znika w zasadzie z dnia na dzień i za chwilę może go w ogóle nie być. Inny taki przykład to jest ulica Okrzei, czyli Zeilenweg w trakcie wojny. Główna, tętniąca życiem, handlowa ulica, centralna ulica przed wojną, centralna ulica w trakcie wojny. No i zostały dzisiaj przy niej, jeżeli się nie mylę, 3 czy 4 budynki. Na dodatek na przykład ten, który widzimy na zdjęciu, również ważny historycznie, ponieważ tutaj znajdowało się biuro przesiedleńcze w okresie tworzenia getta. No, też widać, że jego dni są raczej policzone. I jeszcze jeden przykład. Widzicie Państwo fragment ulicy Wyspiańskiego, już powyżej krzyżówki z ulicą Kreksów. W tym miejscu, gdzie dzisiaj mamy garaże z jednej strony, z drugiej strony właściwie nic, znajdowały się domy najważniejszych urzędników Judenratu. W tej okolicy mieszkał
m.in. Antoni Kohn, Henryk Lieberman czy Paweł Widerman. Absolutnie nic, co dziś znajduje się w tym miejscu, nie przypomina, nie mówi o dawnej historii getta. Proszę Państwa, jeżeli nie teren, no to mamy jeszcze ślady literackie. Mamy książki, powieści, wspomnienia świadków, które przetrwały i które też myślę, że należy przywracać pamięci, a w niektórych przypadkach w ogóle o nich informować, ponieważ są w ogóle nieznane bądź bardzo mało znane. Najważniejszym świadectwem tego, co się wydarzyło w trakcie wojny, również na Środuli, jest książka Pawła Widermana, Płowa bestia. Paweł Widerman był dyrektorem Wydziału Szkolnego, przeżył w ukryciu getto na Środuli i na gorąco napisał tę książkę, z której dowiadujemy się bardzo dużo o tym, co się wydarzyło w getcie na Środuli. Niestety losy Pawła Widermana powojenne są nieznane, w związku z czym nie wiemy, kiedy umarł, a na pewno już umarł, ponieważ miałby jakieś 140 lat w chwili obecnej, w związku z czym zgodnie z prawem autorskim książka nie może zostać wznowiona, jest białym krukiem. Inna książka, o której Sosnowiczanie zapewne nie słyszeli, to jest Yesterday, My Story, autorstwa Hadassy Rosensaft. Również Żydówki z Sosnowca, wychowywała się w pięknym domu na rogu ulic Modrzejowskiej i Warszawskiej, tam gdzie mamy Pączki i hotel centralny. Hadassa, co warto podkreślić, w okresie międzywojennym skończyła studia dentystyczne we Francji, wróciła do Polski i w momencie wybuchu wojny przeżyła właściwie cały ten szlak cierpienia sosnowieckich Żydów. Przeżyła getto na Środuli jako lekarka, przetrwała również w Auschwitz, a następnie trafiła do obozu w Bergen-Belsen, gdzie uratowała kilkaset dzieci przed niechybną śmiercią. Po latach zaś weszła w skład nowo tworzonego Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie, w skład rady tego muzeum i tutaj widzimy ją na zdjęciu z prezydentem Ronaldem Reaganem. Następna bardzo ważna książka autorstwa Fredki Mazi, członkini ruchu oporu, żony Józefa Kożucha, nieustraszonej kurierki. Książka Comrades in the Storm to jest tylko tłumaczenie tytułu, ponieważ sama książka wyszła jedynie w języku hebrajskim w latach 60. No a wiemy z wielu przekazów, relacji i tłumaczeń fragmentów, że jest niezmiernie ważna i fajnie by było, żeby kiedyś została na język polski przetłumaczona i opublikowana. Bardzo ciekawa jest książka Nate'a Leipzigera, The Weight of Freedom. Nate Leipziger, człowiek, który jako nastolatek przeżył getto na Środuli, napisał tę książkę, do dziś jest aktywny, przyjeżdża do Polski, uczestniczy w marszach żywych. No i też dowiadujemy się z tej książki wielu ciekawych szczegółów na temat życia takiego codziennego w getcie na Środuli, akcji likwidacyjnej i o wiele więcej. Bardzo interesująca pozycja, która ukazała się bodajże w latach 70. autorstwa Nathana Chappella, Witness to the Truth. Jej autor, który w Sosnowcu urodził się i funkcjonował jak pod nazwiskiem Czapelski, no, napisał też tę książkę, w której jest bardzo wiele szczegółów na temat tego, jak Żydzi sosnowieccy żyli, funkcjonowali w trakcie wojny, między innymi bardzo obszerny opis niesławnych selekcji stadionowych w 1942 roku, a także funkcjonowania na Środuli. Chappell był o tyle, można powiedzieć, w jakimś sensie w uprzywilejowanej sytuacji, że jako pracownik Wydziału Sanitarnego miał możliwość poruszania się po mieście rowerem. Miał taką specjalną przepustkę, więc więcej z tej pozycji być może był w stanie zaobserwować niż inni Żydzi, którzy przebywali w getcie na Środuli. Bardzo ciekawy jest też wątek jego ukrywania się w wieży strażackiej, prawdopodobnie na Katarzynie. Jest to kwestia, która wymaga jeszcze zbadania, na ile rzeczywiście to było możliwe. W
każdym razie też jest to książka zupełnie w Sosnowcu nieznana. Shoshana Loven i książka Blessings and Curses. Shoshana jako Ruzia Wulc w Polsce była dziewczyną z obecnej ulicy Staszica. Zresztą na środkowym zdjęciu, na tym slajdzie widzicie ją Państwo na murze szkolnym szkoły przy ulicy Okrzei, podstawówki, do której chodziła. Przeżyła wojnę, przeżyła getto na Środuli, wyjechała do obozu pracy, no a po wielu latach napisała tę książkę wspomnieniową Blessings and Curses, A Life Remembered. Abraham Krakowski, bardzo ciekawy przykład, ponieważ on zarówno złożył relacje w Żydowskim Instytucie Historycznym tuż po wojnie, jak i napisał książkę wspomnieniową pod tytułem Counterfeit Lives wiele lat po jej zakończeniu. No i niezwykle interesujące jest badanie różnic pomiędzy tym, co Krakowski zeznawał w 1947 roku, a tym, co napisał w roku 1994. Bardzo ważnymi świadectwami są relacje z Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie. Można tam znaleźć kilkadziesiąt relacji świadków ocalonych, którzy w jakiś sposób bardziej lub mniej byli związani z Sosnowcem. Mamy również nieocenione źródło dokumentów, jakim jest Archiwum Państwowe w Katowicach. I tutaj szczególną rolę odgrywają listy przesiedleńcze na Środuli, które się zachowały. Jest to kilkaset, o ile nie więcej, dokumentów zawierających szczegółowe informacje o imionach, nazwiskach, datach urodzenia, miejscach urodzenia oraz adresach sosnowieckich Żydów. Niezwykle ciekawy jest również fakt, że getto na Środuli doczekało się upamiętnienia znanego na skalę światową. I pierwszą taką postacią był kacetnik 135633, właściwie Jehiel Feiner, sosnowiecki Żyd, który przeżył wojnę i tuż po jej zakończeniu napisał powieść Salamandra, angielski tytuł to Sunrise Over Hell. Mimo że jest to powieść, to zawiera bardzo dużo prawdy historycznej na temat wojny w Sosnowcu i właściwie pracy w szopach, selekcji stadionowych, jak i również Środuli łącznie z akcją likwidacyjną. No i wreszcie słynny Maus Arta Spiegelmana, kluczowe dzieło współczesnej kultury, znane na całym świecie, tłumaczone na kilkadziesiąt języków i myślę, że zdecydowanie powinno być bardziej obecne w Sosnowcu z uwagi na fakt, że połowa akcji tego komiksu, tej powieści graficznej, jak bywa nazywaną, właśnie toczy się w Sosnowcu. Proszę Państwa, ciekawym przykładem i takim przyczynkiem do dyskusji nad upamiętnieniem Środuli był amerykański film z 1982 roku pod tytułem Mur, kręcony na burzonej wówczas starej Środuli, która udawała wojenny Muranów, ponieważ film dotyczył powstania w getcie warszawskim. Z jednej więc strony, oglądając ten film, widzimy bezcenne obrazy znikającej Środuli. Z drugiej strony realizacja tego filmu oznacza, że pamięć o Środuli jest wypierana przez pamięć o getcie warszawskim. W ubiegłym roku, w październiku, w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu miała miejsce premiera sztuki Środula, krajobraz Mausa. Sztuka nadal jest wystawiana w teatrze i polecam, żeby ją obejrzeć. Na pewno odegrała już znaczącą rolę kulturotwórczą, sprawiła, że o getcie na Środuli mówi się po prostu więcej w przestrzeni miasta. I proszę Państwa, tutaj też zdjęcie z wycieczki, którą miałem zaszczyt poprowadzić 2 dni po premierze przedstawienia Środula krajobraz Mausa. Przyszło na nią około 140 osób, co myślę, że w sposób jasny i dobitny pokazuje, że sosnowiczanie chcą, żeby ta historia była pamiętana, żeby była opowiedziana, że jest to element naszej tożsamości i pragniemy, żeby został zachowany i był utrwalany. Wraz z ekipą kanału Historia Zapomniana pracujemy nad przywracaniem pamięci. W 2022 roku ukazał się pierwszy film dotyczący sosnowieckich Żydów pod tytułem Niezapomniani. Natomiast w chwili obecnej pracujemy nad filmem Równia Pochyła. Jego premiera odbędzie się 31 lipca 2023 roku. Reżyserem zarówno poprzedniego, jak i obecnego filmu jest Bartosz Bednarczuk, który również jest realizatorem technicznym całej serii
naszych wykładów pod tytułem Środula 43 i na tym slajdzie widzicie Państwo fragment realizacji filmu. Całkiem niedawno nagrywaliśmy sceny z aktorami, więc oprócz tych takich typowych kwestii dokumentalnych znajdą się takie sceny parateatralne. W filmie Równia Pochyła na ten cel potrzebujemy środków, dlatego jeszcze raz bardzo gorąco zachęcam Państwa do wzięcia udziału w zbiórce finansowej na rzecz realizacji filmu Równia Pochyła. Bardzo miło było mi gościć na Państwa YouTubie. Dziękuję serdecznie za obejrzenie cyklu Środula 43. Do widzenia.